Witam. Od początku wojny rosyjsko-ukraińskiej, czyli od 24 lutego 2022 roku, Rosjanie stracili mnóstwo sprzętu. W tym filmie przedstawię top 10 najlepszego rosyjskiego uzbrojenia straconego na Ukrainie do czasu wrzucenia tego filmu. Zapraszam do oglądania. Numer 10. BMP-3. Ten bojowy wóz piechoty jest potężnie uzbrojony. Główne uzbrojenie obejmuje 100 mm armatę 2A70 i 30 mm armatę automatyczną 2A72. Ponadto armata kalibru 100 mm może wystrzeliwać przeciwpancerne pociski kierowane, mogące przebić nawet 750 mm stali, zapewniając znaczną zdolność przeciwpancerną. Pancerz przedni rzekomo chroni przed 30 mm pociskami przeciwpancernymi, ale przy wadze około 18,5 tony wydaje się to mało prawdopodobne. Ogólnie pancerz zapewnia pełną ochronę przed ogniem małokalibrowej broni strzeleckiej. Co więcej, pojazd ten ma zdolności amfibijne. Ponadto Rosja używa około 188 zmodernizowanych wersji BMP-3 pod nazwą BMP-3M. BMP-3M posiada ulepszony system kierowania ogniem i ochronę w stosunku do swojego poprzednika. Interesującym pojazdem wykorzystującym podwozie BMP-3 jest niszczyciel czołgów Kornet T. Śmieszną ciekawostką jest to, że Rosjanie zdołali już stracić jeden taki pojazd na Ukrainie. Przed wojną rosyjskie wojsko miało około 760 BMP-3 w różnych wersjach. Do dnia opublikowania tego filmu stracili 70 maszyn. Jeden BMP-3 to koszt około 86 milionów rubli, czyli około 4,6 miliona złotych. Numer 9. BMD-4M. Pierwszy prototyp tego pojazdu został zaprezentowany w 2008 roku. BMD-4M to ulepszony wariant BMD-4. Pojazd posiada szereg ulepszeń, w tym nowy kadłub i nowy system kierowania ogniem. BMD-4M jest tak samo uzbrojony jak BMP-3, czyli w 100 mm armatę 2A70 i 30 mm armatę automatyczną 2A72. Tak samo jak w BMP-3, 100 mm armata 2A70 może wystrzeliwać naprowadzane laserowo pociski przeciwpancerne Bastion. Pocisk ten ma zasięg 5,5 km i może być również wykorzystywany do zestrzeliwania śmigłowców. Dzięki temu w niektórych przypadkach BMD-4M może zastąpić czołgi i jednostki artylerii swoją siłą ognia podczas operacji desantowych. Ciekawostką jest to, że w kwestii uzbrojenia BMD-4M jest najlepiej uzbrojonym wozem w swojej klasie na świecie. Przed wojną rosyjskie wojsko miało około 351 BMD-4M. Do dnia opublikowania tego filmu stracili aż 42 maszyny. Każda to koszt niespełna 103 milionów rubli, czyli około 5,5 miliona złotych. Numer 8. T-72B3M. Choć Rosjanie stracili na Ukrainie aż 17 czołgów T-90A, to w tym filmie chciałbym się skupić na tych ostatnio zmodernizowanych czołgach. T-72B3M, czasami zwany również T-72B4, to zmodernizowany wariant czołgu T-72B3. T-72B3M jest uzbrojony w 125 mm gładkolufową armatę 2A46M5, która jest zaawansowaną wersją armaty 2A46M. Armata ta może wystrzeliwać około 40 różnych typów amunicji znajdującej się w arsenale Federacji Rosyjskiej, w tym przeciwpancerną ze zubożonym rdzeniem uranowym, podkalibrową, czy przeciwpancerne pociski kierowane 9M119 Reflex, które mają maksymalny zasięg 4000 metrów i mogą zwalczać czołgi wyposażone w wybuchowy pancerz reaktywny. Mobilność tego czołgu została usprawniona poprzez zamontowanie nowego 1130-konnego silnika W92S2F. Przed wojną rosyjskie wojsko miało około 570 T-72B3M. Do dnia opublikowania tego filmu stracili aż 87 czołgów. Numer 7. T-80BVM. T-80BVM to ulepszona wersja czołgu T-80BV. T-80BVM po raz pierwszy został publicznie zaprezentowany w 2017 roku. W porównaniu do T-80BV ma wzmocniony pancerz dzięki wyposażeniu go w moduły nowego wybuchowego pancerza reaktywnego Relikt. Czołg standardowo jak na Rosję przystało jest uzbrojony w 125 mm armatę gładkolufową. Wykorzystuje jednak wersję 2A46M4, która ma większy zasięg i jest o 15 do 20% celniejsza niż 2A46M1 w czołgu T-80BV. Skuteczny zasięg ostrzału pociskami APFSDS to 3 km w dzień i 2,6 km w nocy. Ponadto armata ta może strzelać nowo opracowanymi pociskami APFSDS Sfinec-1 i Sfinec-2 z penetratorami z wolframu i zubożonego uranu. Czołg może również wystrzeliwać przeciwpancerne pociski kierowane 9M119M Reflex w taki sam sposób jak zwykłą amunicję. Zwiększa to efektywny zasięg armaty, której brakuje celności na dłuższych dystansach, bowiem pociski te mają zasięg 5 km i mogą również atakować nisko lecące śmigłowce.
Przed wojną rosyjskie wojsko miało około 220 T-80 BVM. Do dnia opublikowania tego filmu stracili 17 czołgów. Numer 6. TOS-1A. TOS-1A to system artylerii rakietowej zamontowany na podwoziu czołgu T-72. Głównym przeznaczeniem maszyny jest niszczenie wszelkiego rodzaju umocnień i lekko opancerzonych oddziałów. Wyrzutnie TOS-1A wystrzeliwują salwy niekierowanych rakiet z głowicą termobaryczną na dystans maksymalnie 9 km. W obszarze, na który spadną rakiety, wszystko zostaje unicestwione. Dzieje się tak dlatego, że zasada działania ładunków termobarycznych opiera się na wykorzystaniu ładunku wybuchowego w formie aerozolu, który po rozpyleniu nad danym obszarem ulega detonacji. W efekcie cały tlen w strefie rażenia zostaje wypalony oraz wytwarza się temperatura sięgająca nawet 3000 stopni Celsjusza. W takich warunkach wszystko wyparowuje, podobnie jak w przypadku ładunku jądrowego, tylko że na mniejszą skalę i bez promieniowania. Przed wojną rosyjskie wojsko miało około 27 wyrzutni TOS-1A. Do dnia opublikowania tego filmu stracili aż 5 z nich. Numerem 5 jest Orion. Orion to uzbrojony bezzałogowy statek powietrzny klasy Mail, Medium Altitude Long Endurance, będący większym odpowiednikiem tureckich dronów Bayraktar TB2. Pierwsze seryjne Oriony rosyjskie wojsko otrzymało w październiku 2020 roku. Mają one maksymalną masę startową około 1000 kg, o 350 więcej niż Bayraktar. Rozpiętość skrzydeł ponad 16 metrów, o 4 metry więcej niż Bayraktar. Ładowność wynosi 200 kg, o 50 kg więcej niż Bayraktar. Pułap wynosi około 8000 metrów, o 200 metrów mniej niż Bayraktar. Prędkość maksymalna to 200 km na godzinę, o 20 mniej niż Bayraktar. Maksymalny czas operacyjny to 24 godziny, czyli 3 godziny mniej niż Bayraktar. Przed wojną rosyjskie wojsko miało około 24 takie drony. Do dnia opublikowania tego filmu stracili tylko jedną maszynę. Numer 4. Tor M2. Rosjanie w tym konflikcie stracili wiele systemów obrony przeciwlotniczej, takich jak Buk czy Pancir, lecz najciekawszym z nich jest Tor, ze względu na to, że Rosjanie tracą systemy jego najnowszej trzeciej wersji 9K332 Tor M2. Tor jest to rakietowy zestaw obrony przeciwlotniczej, zdolny do zwalczania wszelkiego typu celów powietrznych, bezzałogowych i załogowych, manewrujących oraz środków precyzyjnego rażenia. Ostatnia wersja, 9K332 Tor M2, to taktyczny zestaw przeciwrakietowy, przygotowany do odpierania zmasowanych uderzeń powietrzno-rakietowych. Pułkowy zestaw Tor M2, czyli 4 baterie, łącznie 16 wyrzutni 9A331M Tor M2, umożliwia jednoczesne zwalczanie około 64 różnych celów powietrznych. Pierwszy pułkowy zestaw 9K332 Tor M2 przekazano rosyjskim siłom zbrojnym w czerwcu 2016 roku do 538 Gwardyjskiego Tarnopolskiego Pułku Rakiet Przeciwlotniczych, będącego częścią 4 Gwardyjskiej Kantemirowskiej Dywizji Pancernej imienia Jurija Andropowa. Straty do dnia opublikowania tego filmu wynoszą 7 wyrzutni 9A330 Tor, 3 wyrzutnie 9A331 Tor M1 i 2 najnowocześniejsze wyrzutnie 9A331M Tor M2. Rosjanie przed wojną posiadali ponad 230 wyrzutni w różnych wersjach, w tym około 84 w najnowszej wersji. Lecz najciekawszą wersją jest 9K331MDT Tor M2DT, która jest przystosowana do użycia w warunkach arktycznych. Jak dotąd Rosjanie posiadają 1 dywizjon, łącznie 12 wyrzutni dostarczonych w 2018 roku. Numer 3. Ka-52 Alligator. Ka-52 Alligator to wielozadaniowy śmigłowiec szturmowy, zdolny do prowadzenia działań w każdych warunkach pogodowych. Ciekawostką jest to, że Ka-52 to jeden z najszybszych śmigłowców szturmowych na świecie, dzięki użyciu 2 współosiowych, przeciwbieżnych wirników nośnych. Śmigłowiec jest uzbrojony w 30 mm automatyczną armatę 2A42, czyli taką samą jak w BMP-2 lub BMD-2 czy 3. Ponadto obecnych jest 6 zewnętrznych węzłów do podwieszania różnych kombinacji uzbrojenia, w tym różnych pocisków przeciwpancernych. Przykładem takiego uzbrojenia jest 9K121 Wikr, których Ka-52 może przenosić nawet 12. Mają one zasięg 10 km i mogą przebić nawet metr stalowego pancerza, znajdującego się za wybuchowym pancerzem reaktywnym. Przed wojną rosyjskie wojsko miało około 133 Ka-52. Do dnia opublikowania tego filmu stracili 11 z nich. Każdy to koszt 1,075 mld rubli, czyli około 58 milionów złotych. Numer 2. Su-34. Su-34 został opracowany głównie jako wielozadaniowy bombowiec taktyczny, aby zastąpić starsze samoloty jak Su-24. Su-34 został opracowany na bazie Su-27.
Oba samoloty można odróżnić na przykład po kokpicie, w którym piloci siedzą obok siebie, a nie tak jak w dwumiejscowych wersjach Su-27 w układzie tandem, czyli jeden za drugim. Zaletą kokpitu side by side jest to, że dla każdego pilota nie są wymagane podwójne przyrządy. Jest to wygodniejsze podczas dłuższych misji. Drugą wskazówką jest kształt osłony radaru. W Su-27 jest okrągła, a w Su-34 przypomina mi dziób kaczki. Konstrukcja Su-34 zachowuje podstawowy układ Su-27, konstrukcję płatowca, silników, większość konstrukcji skrzydeł i znaczną część wyposażenia pokładowego. Su-34 jest uzbrojony w 30 mm działko lotnicze GSH-30-1 z zapasem 180 sztuk amunicji. Ponadto samolot posiada 12 węzłów do podwieszania różnego typu uzbrojenia, którego łączna masa może sięgać maksymalnie 8 ton. Przed wojną rosyjskie wojsko miało około 125 samolotów Su-34. Do dnia opublikowania tego filmu stracili 6 z nich. Numer 1. Su-35S. Su-35S oferuje zdolności, które sprawiają, że jest prawie myśliwcem 5. generacji. Nie spełnia tylko 2 wymagań. Nie używa technologii stealth i nie ma aktywnego radaru ze skanowaniem fazowym, z angielskiego Active Phased Array Radar. Chociaż nie jest wyposażony w aktywny radar ze skanowaniem fazowym, to jego pasywny radar ze skanowaniem elektronicznym N-135 Irbis może wykrywać cele w odległości do 400 km i jednocześnie śledzić do 4 celów naziemnych lub do 30 celów powietrznych, a 8 z nich atakować jednocześnie. Poza tym, radar posiada zdolność rozpoznawania obiektów powietrznych i morskich typu swój obcy. Potrafi identyfikować klasę i typ celów powietrznych oraz wykonywać zdjęcia lotnicze terenu. Ponadto może być używany w każdych warunkach pogodowych, o każdej porze dnia, a także pozostaje skuteczny w obliczu zakłóceń, zarówno naturalnych, jak i na systemy walki elektronicznej wroga. Su-35S jest uzbrojony w 30 mm działko lotnicze GSH-30-1 z zapasem 150 sztuk amunicji i ma 12 węzłów do mocowania różnego typu uzbrojenia. Przed wojną rosyjskie wojsko miało około 103 samoloty Su-35S. Do dnia opublikowania tego filmu stracili od 1 do 3 z nich. Każdy to koszt 2 miliardów 300 milionów rubli, czyli około 123,5 miliona złotych. Jeśli podobają Ci się moje filmy, to zachęcam do skorzystania z opcji wspierania. A jeżeli nie możesz sobie na to pozwolić, to zostaw łapkę lub suba, jeśli jesteś nowy na kanale. Siemanko.